Halo, halo, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, jakiś czas temu Piotrek Jeleń z kanału Jelenie Jaja był moim gościem w innym projekcie, ale odzew był tak ciekawy, że postanowiłem zaprosić Piotrka ponownie, tym bardziej, że było bardzo dużo pytań, bardzo, bardzo ciekawych, związanych z pracą twórcy w sieci, ale nie tylko. Bardzo, Piotrek, dziękuję Ci, że zgodziłeś się ponownie przyjąć zaproszenie, tym bardziej, że jak wiem, jesteś bardzo zajętym młodym ojcem. Z przyjemnością dziękuję jeszcze raz tutaj bardzo za zaproszenie i no, za tamten właśnie fajny odzew, tym bardziej to motywuje, żeby pogadać, więc a nuż się komuś to przyda, nie? Tym bardziej, że... Słuchajcie, bardzo serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Dzisiaj będziemy rozmawiać dużo o technikaliach pracy Piotrka, zarówno od strony produkcji, także o sprzęcie, także o promocji oraz o tym, czym Piotrek niedawno zaistniał, czyli transmisjami na żywo, nie tylko moimi, ale też Piotrek robił dla swoich fanów. Myślę, że tu jest kilka bardzo ciekawych aspektów, jak można podejść do tego tematu. Piotrek, powiedz mi tak, czy ty dzisiaj, gdybyś miał jeszcze raz zaczynać całą swoją przygodę, czy byś zrobił dokładnie tak samo, czy zrobiłbyś to jakoś inaczej? No dobre pytanie to jest. Myślę, że lepiej na te czasy lepiej bym tego nie zrobił niż wtedy. Nie zrobilibyśmy, bo wspólnie no wiadomo, że gdzieś tam więcej tych planów, inspiracji wychodziło gdzieś tam od mojej osoby, ale zwłaszcza na początku, ale inaczej byśmy nie dali rady na tak masową skalę, myślę sobie. Jest trudniej teraz na YouTubie, nie? Pod względem takim gdzieś tam dotarcia, nie? Do widza. No, był to tak według mnie bardzo dobry ruch, że zaczęło się to gdzieś od strony takiej mocno rozrywkowej i tak po prostu takiej ukrytej kamery, która gdzieś tam wydawała się czymś no takim niby prostym, niby takim ulicznym właśnie, a gdzieś przerodziło się to później też i w jakieś bardziej filmowe rzeczy, poważniejsze pod takim względem gdzieś tam i przekazu i treści. Chociaż nie ukrywam, że ukryta kamera ciągle gdzieś tam jest tym takim drzewem kanału i formatem, który nie tyle, że jest klikalny, ale według mnie jest po prostu najbardziej humorystyczny. Gdzieś tam jest to takie totalne przekazanie tego swojego gdzieś tam humoru. Rozumiem. A powiedz mi, bo zaczynaliście już kilka ładnych lat temu. Pozdrawiam oczywiście Sebastiana i Michała. I Łukasza jeszcze z nami też był. Właśnie I Łukasza. Oczywiście Łukasza, też każdy z chłopaków jest teraz w innym miejscu. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Może kiedyś uda się ich zaprosić. Powiedz mi tak, bo dzisiaj to, co na pewno się zmieniło... Pomagała nam, więc no, było też trochę osób, które fajnie też się zaznaczyły w historii. Jasne. Powiedz mi, dzisiaj jedna rzecz, która na pewno się zmieniła, to poza tym, że jest zdecydowanie więcej treści na YouTubie, ale jest też więcej platform, to także zmiana technologii. I czy ty dzisiaj, mając do wyboru tak inne, znacznie doskonalsze narzędzia pracy, wybrałbyś jakieś inne narzędzie, czy byś również użył swoich okularów? Kurczę, to zależy od tego formatu, nie? Że my w ogóle zaczęliśmy od cyfrówek, okulary gdzieś tam przez przypadek totalny. Ja szukałem tych oksów, znaczy po prostu gdzieś tam miejsca, w ogóle jakiegoś takiego patentu, żeby ukryć kamerę. Myślałem nawet o jakichś czapkach z jakimiś kieszeniami ukrytymi, o kurtkach. Zaczęło się od tego, że zaprojektowałem w plecaku taki statyw, powycinałem nawet tam, powytapiałem z plastiku jakieś taki coś w stylu takiego trójkątnego pudła, co było też bardziej stabilne przy plecach. Ale nie masz gdzieś przy sobie tego prototypu? Szukałem, gdzieś mi to popękało, bo miałem chyba 3 takie wersje, w piwnicy część została. No, chciałem to po prostu odkopać, bo to jest fajny też taki artefakt. Mam nerkę na pewno właśnie też w piwnicy, to był drugi sprzęt, którym nagrywaliśmy, nerka z ukrytą kamerą.
tym plecaku było tak, żeby był otwór z przodu i Michał, czy właśnie Łukasz, który wtedy też nam właśnie wtedy pomagał, tym bardziej chodzili po prostu z kamerą właśnie tam wkrytą, a podgląd mieli w telefonie i wszystko było widać, co się dzieje, jakby jak się odwróciło, więc trochę gdzieś tam tyłem trzeba było pomanewrować, no ale ten podgląd pomagał i w taki sposób, taki trochę ruchomy statyw, w taki sposób działaliśmy i później też wymyśliłem tą nerkę, więc tam było ten patent, żeby tam włożyć kamerę z obiektywem. Znaczy, bardziej takim, ten obiektyw w cyfrówce jest już w kamerze, on jest taki w tych Soniakach, no już było wtedy akurat możliwość podglądu i tej stabilizacji optycznej, więc ta kamera w momencie ruchu była fajnie, też się układała pod właśnie stabilizację, no i tam zamówiłem takie wkręty do obiektywów, które można było łatwo zamontować właśnie też przy nerce, powytapiałem też jakieś dziurki, żeby to powkręcać drutami i trzymało się to stabilnie w środku. No i były to dwie takie kamery, od których zaczęliśmy. Było takie to z parę miesięcy chodzenia po ulicy i nagrywania i jakby to, co gdzieś tam nagraliśmy, no, chyba to już wspominałem we wcześniejszym wywiadzie, nie było na tyle gdzieś tam zabawne, żeby się przebić na YouTube. Później była ukryta kamera w okularach, nie? Czyli coś, co gdzieś też szukałem z miesiąc czasu, jakiegoś takiego dobrego sprzętu. Kupiłem, wypróbowałem te okulary za tam 150 zł czy 300 z Allegro polskiego. Pamiętasz ich nazwy? Pamiętasz nazwy tych okularów? No dobrze nawet, że nie pamiętam, bo to po prostu było totalne oszukaństwo. Nie wolno tak robić. To było coś, co zepsuło mi się po pierwszym wyjściu do Biedronki. Nie? A jakość tego była porównywalna do czołgu. Znaczy, no, to był telefon z takich Nokii, które jeszcze miały aparat sprzed iluś tysięcy lat. No, w każdym razie było to coś bardzo, bardzo złego i straciłem te paręset złotych. Od razu po pierwszym wyjściu, to nawet tam ledwo odkopałem gdzieś, to się tam podpinało kabelkiem, no ale no nie udało się, jakby to był taki szajs. Później znalazłem coś tam w stylu długopisów, nie? Takie te sklepy detektywistyczne gdzieś tam po tych takich osiedlach w większych miastach. Są takie gdzieś tam takie zajawkowe niby, to też takie właśnie sklepy, nawet też byłem, ale no nie kupiłem tego, widziałem jakie to jest właśnie porównywalne z tymi okularami, więc nie było sensu. Dużo oglądałem filmów, gdzie ludzie pokazywali, jak wygląda obraz z danych okularów i w pewnym momencie wpadłem na takie wideo ze Stanów, gdzie gość nagrywa, jak tam jeździ na deskorolce i ma właśnie takie sportowe właśnie okulary, tutaj je mogę pokazać, obiektywem porównywalnym do smartfona, z tym, że one też były w dwóch wersjach, były matowe i były te takie bardziej błyszczące, znaczy odblaskowe, ta czerń, która właśnie trochę odwraca uwagę od obiektywu, nie? Bo jak jest bardziej matowy, to jednak trochę ludzi się gdzieś tam skupia na tym środku, a mamy też taką wersję właśnie matową, ale te są takie, że no nie wiem, tam kurczę naprawdę tam parę procent tych ludzi, którzy są nagrywani, wkręcani, zauważają obiektyw, więc to bardzo rzadko się zdarza. No i te okulary kosztowały, bo już niestety nie ma. Dużo osób pisze właśnie w komentarzach, czy tam gdzieś w wiadomościach, gdzie kupić taki sprzęt. Niestety już nie ma tego sklepu. 2 lata temu chyba gdzieś tam coś siadła im ta firma. Pivot Head to się nazywa. Też tam Pivot Head, ale pisze się Pivot Head przez V. No i już nie wypuszczają tego typu sprzętu. Ktoś kiedyś gdzieś też nagrywał podobnymi ze znajomych, też gdzieś ściągnął z tych takich Amazonów czy eBayów zagranicznych i widziałem, że jest już ta jakość trochę lepsza od tych z Biedronki, o których mówiłem, znaczy których nagrywałem w Biedronce, ale dalej to jakby to jest tak dobry sprzęt, że dla mnie to jest no to jakby idealnie się zgrało w czasie, kiedy zaczęliśmy nagrywać kanał i wskoczył nagle taki sprzęt na rynek, który gdzieś tam w ogóle mało kto wiedział o tym w Polsce. Później dopiero gdzieś tam twórcy, niektórzy zaczęli gdzieś tam, którzy się wzorowali na nas, zaczęli to zamawiać. Piotrek, a mógłbyś pokazać jeszcze raz te okulary, powiedzieć, jak one działają? Czy to jest trudne, skomplikowane, żeby ich użyć?
To są 2 kliknięcia dosłownie. Tutaj jest z tej strony jest klik taki u góry, przycisk, który uruchamia jest światełko niebieskie i tutaj z przodu jest przycisk do nagrywania wideo. Drugi jest do robienia zdjęć, chyba raz go użyłem gdzieś przez przypadek. Generalnie dźwięk, który jest w filmach u nas na kanale, to jest wszystko stąd jakby nagrywane, nie? Z tego tu jest jakiś właśnie mikrofon po jednej stronie i to tak super funkcjonuje, po tej bardziej właśnie. Okej, a powiedz mi, czy osoby nagrywane mają szansę się zorientować, że tam jest kamera? Poza tym, co pokazywałaś przed chwilą, czy tam są jakieś światełka widoczne na zewnątrz? Czy Nie, jest dosłownie coś takiego. Taki Terminator trochę, nie? Albo Matrix. Okej, czyli tutaj jeden sprzęt, który jak wiemy nie jest już dostępny, ale są jakieś inne zamienniki, jeżeli ktoś chciałby z Was... Myślę, że to trzeba trochę czasu poświęcić na te zamienniki, żeby faktycznie posprawdzać, jak to wygląda na YouTubie w tych tutorialach. No dla mnie nie widziałem lepszych, nie robiłem już dawno researchu na nowe jakieś modele, ale to jest 8 giga, też tam jeszcze nie wspomniałem, pamięci. Wystarcza kompletnie na te, nie wiem, czasami 2 godziny wyjścia. Bateria się wyczerpuje po 40 minutach takiego nagrywania, że co właściwie minutę się włącza, wyłącza. No tylko tyle niestety, ale dla nas to jest wystarczające, bo to też mam tam 3 wersje, znaczy 3 kopie, więc sobie tam wymieniam co jakiś czas. No jest to na tyle delikatny też sprzęt, niestety, że czasami jak się przez przypadek podłączy do gniazdka, bo ładuje się przez to napięcie mniejsze z laptopa, tam generalnie nie znam się na tych napięciach, ale kilka razy gdzieś tam, znaczy 2-3 razy się podpięło pod gniazdko i ten jeden raz wystarczył, że one siadły, nie? I ani reklamacja, ani coś tam, trzeba było wysyłać do Stanów, tam przesyłka, cło i tak dalej, więc nie było sensu nawet. Teraz chyba wysłaliśmy tam na początku, już nie pamiętam, czy odesłali, ale w każdym razie trzeba uważać z tym sprzętem tak samo, żeby gdzieś to nie spadło, czy coś. Czyli już wiemy, dlaczego ta firma mogła upaść, skoro tak źle traktowała klientów. Tak, wiesz co, ludzie jednak GoPro wybierają tradycyjnie gdzieś tam, nie? A dla mnie jakość jest, jak też te GoPro, chyba 3 czy 4 porównywalna. Tutaj nie ma szerokiego jakby, znaczy oka rybiego, tylko jest, to co u nas na kanale, większość tych rzeczy jest ukrytej kamery w okularach. Czasami tam podkręcam trochę w programie kolor, żeby było tak bardziej ciepło, czy trochę kontrast i trochę daje tam tak zwanego sharpen, jest taka opcja, trochę takie wyostrzenie. Okej, a powiedz, jakim jeszcze sprzętem nagrywasz? Co możesz pokazać? Mogę te cyfrówki, ale to nie wiem, czy jest sens tam reklamować, czy co myślisz? Nie wiem. Nie, chodzi o to, żeby osoby, które zastanawiają się w ogóle o tym, żeby coś zacząć nagrywać, miały jakiekolwiek pojęcie i żeby mogły sobie waszą jakość, teraz jak wiesz, zobaczyły te okulary, to mogły sobie porównać jakość dźwięku, obrazu do takiego sprzętu. A przy tych cyfrówkach też możesz kilka słów powiedzieć, czy to jest, jak często używasz, czy jest dużo pracy, żeby ustawić odpowiedni obraz, czy to się dzieje wszystko automatycznie, wiesz też co, takie szczegóły mogą być istotne. W cyfrówkach to krótko, bo one były tam użyte właściwie przy tych filmach z ukrytej kamery, przy serii Mam dziwnego sąsiada, to w ogóle tam są te pierwsze filmy, które zostały odkopane przeze mnie po 4 latach i one były rok temu wrzucane, ta seria. Prosta kamera w obsłudze, stabilizacja, tak, o której mówiłem. Teraz nawet, to się, nie wiem, czy to będzie widać. Fajnie się rusza też ten obiektyw. W każdym razie kamera, która posłużyła na początku, później już raczej rzadziej, czasami do ukrytej kamery, ale generalnie jakby głównie okulary, ta kamerka czasami, i sprzęt, który jest Michała, który już działa w swojej fajnej filmowej firmie, robi fajne klipy, reklamy. To już właściwie jego jest kwestia, od początku zainwestował w te sprzęty, to był Red, na początku Red to Dragon, później Scarlett. Jasne, ale to już jest, nazwijmy to, znacznie bardziej skomplikowany sprzęt. Tak. A powiedz mi... I to są te rzeczy, które są tam filmowo na kanale robione. Większość tych fabuł jest praktycznie z Reda robiona, więc dlatego też to tak dobrze wygląda. To myślę, że warto, że to podkreśliłeś. A powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o telefon, bo nie wspominałeś o tym, że coś nagrywaliście telefonem. Nie ma takiego zadania, takiej roli?
czasami te żarty takie, jak się bateria wyczerpała z okularów, brałem gdzieś tam na dobitkę albo w trakcie taki żart najbardziej trudny, no bo to wsadzasz komuś telefon pod twarz przy tych żartach, wtedy gdzie ja udaję inny język, czy tam jakiś wymyślony i kolega właśnie podchodził, Michał czy Sebastian, udając jakąś postać, w tle pytając po polsku, ja mu odpowiadałem, w trakcie ten telefon jakby podsuwałem pod kogoś w Empiku, czy gdzieś kto stał i pokazywałem mu coś na ekranie, czegoś tam udając, że coś nie rozumiem, no więc wtedy ten obiektyw był z przodu, telefon to nagrywał, no też spoko, nie, to zależy, ja tam nigdy nie miałem jakichś super telefonów, raczej na Soniakach po prostu, na początku chyba Z3, teraz nie wiem, jak się nazywa, XZ2 chyba, czy... Powiedz jeszcze, na iPhone'ach czasami nagrywaliśmy, też wspomnę, nagrywaliśmy na iPhone'ach Michała czy Sebastiana początki filmu, takie lifestyle'owe, że witajcie, dzisiaj przed wami to i to, czy tam na końcu filmu, że do zobaczenia wkrótce, takie po 15-30 sekund filmiki, znaczy dokończenie, początek odcinka. powiedz jeszcze, jaką rolę odgrywał sprzęt do nagrywania dźwięku? Bo wspomniałeś o tym, że w okularach jest całkiem dobry mikrofon, a inne rzeczy. Czy mieliście jakieś specjalne mikroporty, mikrofony? Z Sennheisera, fajne, bardzo dobrej też jakości. Mieliśmy tam po 3 chyba kopie i akurat Red umożliwiał właśnie taką opcję, żeby włożyć 2. Później czasami też na zmianę przekładaliśmy go, więc takie te kołnierzykowe mikroporty. Fajna sprawa, bo to lepsze jest według mnie niż tyczka, jeśli nie ma się dźwiękowca na planie. Nie? Teraz już częściej korzystam z opcji właśnie dźwiękowca, więc już jakby jego sprzęt jest, ja się nie sugeruję, jakby nie przejmuję się tym, wiem, że jest to już w pełni nagrane i z tyczki i z mikrofonu, mikroportów. Okej, to powiedz jeszcze o tym, gdy już zbierzesz materiał i chcesz go zmontować, to rozumiem, że sam też go montujesz i tak, większość filmów zajawkowo od początku, właściwie od liceum się zajawiłem montażem i tam sporo godzin przesiedziałem. W jakim programie, gdy zaczynałeś, montowałeś i czy on się zmienił, czy to jest cały czas ten sam, czy teraz montujesz? Na samym początku, jak nie miałem jeszcze tego kanału Jelenie Jaja, jak nie nagrywaliśmy na ten kanał, no to gdzieś tam w liceum miałem jakiś program wideo, nie wiem, czy w ogóle on istnieje, no to był taki jeden z podstawowych programów gdzieś tam od znajomego, od przyjaciela właściwie, sąsiada z drugiego bloku pożyczony, który się interesował też fotografią, filmem, ale później już jak opanowałem Sony Vegasa, no to tylko na nim od właściwie, nie wiem, 7 lat chyba na Sony Vegasie działa. Polecam wszystkim. No nie jest to program na tyle popularny jak Adobe chyba, znaczy Premiere, czy jeszcze chyba jest, czy DaVinci. Adobe. Jest jeszcze DaVinci, Adobe to ma też różne wersje, ma Premiere, ma też bardzo prostego Rusha. Ale dla mnie jest na tyle też prostym w obsłudze programie i wystarczającym, że nie mam jakby tam na razie ochoty i czasu się przestawiać na tamte programy. Jest okej, nie? Dużo tam jest fajnych też uproszczonych rzeczy, które według mnie są spoko, bo w Adobe, jak widzimy, jak ludzie montują, to te ścieżki trochę, wiadomo, że to można powiększyć czy coś, nie? Ale jakby też czasami te oczy gdzieś tam się bardziej męczą, jak masz tyle tych małych takich linijek czy coś, a w Vegasie jednak jest trochę to większe wszystko. Nie wiem, też pewnie można może tam głupoty mówię, może można też ustawić w Adobe, a po prostu się na tym nie znam. Ale mówisz o swoim doświadczeniu. Powiedz. Greenbox można prosto ustawić w Vegasie na pewno, nie? Okej. Wykluczować coś, więc ja coś takiego się nauczyłem, tam w 3 minuty z jakiegoś tutorialu. No właśnie o to chciałem Cię zapytać, jak długa jest ta nauka, żeby ten montaż opanować? Czy rozumiem, że korzystałeś z tutoriali, one są bezpłatnie dostępne na YouTubie? Tak, są poradniki, teraz chyba już dużo jest z polskich wersji, w ogóle jest też polska wersja Vegasa, teraz też znajomym polecałem właśnie, żeby ściągnęli sobie bez problemu, gdzieś tam to udało im się pobrać, czy tą polską wersję spolszczenia. Dużo jakichś tam rzeczy faktycznie, patrzyłem jak tam ludzie też robią na początku, nie? Gdzieś jakieś
wycinanie, przenoszenie. Od najprostszych rzeczy ja tam coś właśnie, no większość rzeczy naprawdę z YouTube'a, z tutoriali, które są darmowe, które gdzieś tam ludzie nagrali, obserwowałem i przekładałem, to później to już poszło w nawyk. No ale wiadomo, że na początku trochę się trzeba gdzieś tam może i pomęczyć. Okej. A jaki jest koszt Sony Vegas, kojarzysz? Nie wiem, ja ci powiem szczerze, że miałem to gdzieś pobrane w ogóle chyba z, nie wiem, czy nie z Pirate Bay'a, czy wtedy jeszcze Dark Nie, Vares. nie mów takich rzeczy, proszę. No szczerze po prostu nie wiem. Słuchajcie, No, więc myślę, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to oczywiście można to sprawdzić znaczy, w Google, w różnych sklepach jest do nabycia tego, Vegas, co są też wiem, oczywiście też inne. To nie drożeje, nie? Jakby na pewno już można gdzieś tam taniej. No, pewnie też przyjdzie czas, że sobie gdzieś tam znajdę czas też na to, żeby sobie już w końcu kupić oryginalny, a nie tutaj korzystać dalej. Umówmy się tak, dzisiaj po zakończeniu tej rozmowy od razu kupujesz oryginalnego Sony Vegas. Dobra. Koniec tematu, nie chcę Nie, masz słyszeć. rację. Ja na przykład ja mogę też powiedzieć o tym, że jak miałem Windowsa spiraconego, to ostatnio. Nie, ja absolutnie nie chcę o tym słyszeć. Ja ostatnio kupiłem, nie? Więc Bardzo dobrze, to, piractwo jest złe. I Dobra. koniec tematu. Ceny oprogramowania są bardzo atrakcyjne, więc śmiało. A są też w ogóle jest i o programie, szczególnie dla osób początkujących, ciekawe mogą być i ja umieszczę w linku, w opisie tego filmu linki do platform do montażu, które są bezpłatne na przykład. Jest kilka takich platform, gdzie można bezpłatnie montować swoje filmy, szczególnie na początku może być to jakaś atrakcyjna alternatywa. Zerkam na pytania, bo wiem, że musimy się trochę spieszyć. No ja polecam, Vegasa polecam, bo tyle lat już kurczę na nim przeszło i cieszę się, że no wszystkie praktycznie pliki, czy nawet te rydowskie ostatnio Michała, ta lepsza wersja mi już wczytała, no, więc... No, ale to się też wiąże oczywiście z komputerem w miarę Wiesz, nowym. ja mam kompa, kurde, chyba z 4 lata i teraz jakiś tam wewnętrzny tylko dysk wymieniłem, czy tam dołożyłem tam z 200. Ale stacjonarny, tak? Czy laptop? No ja właśnie nigdy nie miałem Maca ani laptopa, więc jakoś nie mogę się Czyli stacjonarny komputer, nawet 4-letni, nadaje się do montażu filmów. No dobrze, powiedz mi tak, bo to się trochę będzie wiązało z tym nagrywaniem. U Was bardzo znaczy na kanale Jelenie dużą rolę odgrywa interakcja z osobami postronnymi. Powiedz mi, czy Ty masz przygotowany formularz na zgody, na użycie zgód, czy nagrywasz, prosisz takie osoby o zgodę do nagrania, do wykorzystania tego materiału? Na końcu zawsze pytam, nie? Znaczy nie pytam, bardziej sugeruję. To ktoś ma już jakby okazję się wykazać sam, jakby to nie jest stricte jakaś przygotowana umowa czy coś, raczej jest to przeważnie ta sama rzecznościowa formuła, informacja, że jak było to nagrywane, robimy tak naprawdę projekt, kanał internetowy, komediowy, który pokazuje łodzian z dystansem, z poczuciem humoru ludzi, więc tym bardziej pani czy panu dziękuję. Jak pani nie ma nic przeciwko, to będzie to użyte czy fragment na kanale Jelenie Jaja. I jak ktoś ma przeciwko coś, no to mówi, jak nie. I oczywiście wtedy mówię, że szanuję to, dziękuję, mam nagrane też i to, że, znaczy w sensie nie będę tego publikował, to zostanie usunięte z tego, z kamery, czy tam później z dysku. No nawet tych materiałów to nie trzymam, tylko te, które są na YouTubie. Okej. To większość tych ludzi naprawdę jakby nie ma nic przeciwko. Już żyjemy w takich czasach, gdzie nie jest to nic jakiegoś takiego dziwnego. Tym bardziej, że żarty są normalne, pozytywne i fajnie, że ludzie też się dystansują i są okej. Gdzieś inni się pośmiali też trochę z dystansu. Tutaj pojawiło się pytanie od Hakun Brodacz. Cześć, mieliście jakieś niebezpieczne sytuacje w czasie nagrań? Czy ktoś się zdenerwował lub na przykład chciał was pobić? Zdenerwował się ktoś, no, myślę, że kilka razy tak. Kiedyś tam nagrywałem taką sondę po meczu, chyba z Euro to było. Fajnie tam w Polsce wtedy szło, ludzie się gdzieś tam cieszyli, mimo tego część osób się trochę podpiła i ktoś tam, nie wiem, wstał, coś krzyknął. Nigdy nie było czegoś fizycznego, nie? Żeby ktoś odepchał, czy szturknął, dotknął, popchnął. Raczej
Nie. No, chwila jakiejś takiej rozmowy, ktoś tam coś odburknął, czy coś, jakieś krótkie wytłumaczenie, czasami żartem. I to też jest zrozumiałe, że ktoś nagle miał jakiś zły dzień i ktoś mu nagle tutaj podchodzi i próbuje coś zabawnego zrobić i na przykład to nie wychodzi, albo jest żartem jakimś suchym, czy żenującym, czy coś, to też przecież się zdarza. I ktoś się nagle gdzieś tam coś odburknął ze złością. Nie, nigdy nie było czegoś takiego, żeby fizycznie. Bardziej nie wiem, takie wypraszanie z galerii czy coś, gdzie ochroniarze już reagowali na te żarty, nie wiem, z Gwiezdnych Wojen, gdzie walczyliśmy na mopy, czy tam w Wieleniej Mafii w tej serii, gdzie były takie żarty bardziej gdzieś tam takie trochę może i kontrowersyjne. Okej. Kolejne pytanie od Donata Jaroszewskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Donat pyta, gdzie można link? Rozumiem, że chodzi ci o link, uwaga, google.com, gdzie wpisujesz sobie nazwę programu i to, czego szukasz i na pewno znajdziesz właściwy sklep. Moi drodzy, jeżeli ktoś ma jeszcze pytanie, to śmiało. Piotrek jest z nami jeszcze tylko przez około 20 minut, więc śmiało. To, co mi umknęło jeszcze w pytaniu o montaż, to powiedz mi, ile czasu zajmuje ci na przykład zmontowanie 3-minutowego czy 4-minutowego filmu teraz, a jak było na początku? Może trochę krócej, nie jest to jakoś tak wydłużone w czasie, że wcześniej było dłużej, się montowało, teraz gdzieś tam krócej. Trochę tak, ale porównywalnie. Nagranie materiału zajmuje tam 3-4 dni wychodzenia na miasto, żeby to był jeden odcinek. Dni mam na myśli 2-3 godziny, bo więcej i baterie tam nie wytrzymują i też ten umysł trochę się wyczerpuje, jakby męczy ta kreatywność się i człowiek też jest trochę tym gdzieś tam zmęczony i nie jest w stanie gdzieś wymyślić czegoś bardziej zabawnego niż przez te 2-3 godziny. Chociaż no da się, tylko to wiadomo, fajnie jak to jest w takiej dobrej też, w takim luzie też dobrej zabawie, nie jest to traktowane jak taki 8-godzinny dzień pracy. No a montaż zajmuje 4 godziny, 5 gdzieś, myślę. Zależy też jakiego filmu. No, większość filmów, które montuję, to jest właśnie ukryta kamera z okularów, te kompilacje, więc tam już właściwie mam powybierane podkłady muzyczne z fajnej biblioteki muzycznej od naszej agencji, która ma na to licencję. To już mówię normalnie, a chociaż YouTube też ma spoko tam muzykę darmową. Ostatnio nawet jakiś kawałek znalazłem z biblioteki YouTube'a. No i to wszystko gdzieś tam łączę z tą muzyką, cięcia, jakieś tam czasami efekty memowe, chociaż to się rzadko zdarza, ja tam stawiam żeby to było fajne, żywe, prawdziwe, realistyczne. Nie upiększam jakoś tego, czy tam nie dodaję, nigdy nie przerabiałem czegoś, żeby jakoś, nie wiem, nagle coś zmieniać w trakcie. Raczej wszystko, co tam jest, to jest to, co się dzieje autentycznie, plus trochę muzyki, no i jakaś tam czołówka czy coś, czy właściwie tak naprawdę często logo, czy jakaś taka kilkusekundowa animacja. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze, bo to, co zaobserwowałem na twoim kanale i może go tutaj teraz włączymy, tak na chwilkę, to jest transmisje live. O, widzimy teraz kanał Jelenia. Oczywiście zachęcamy do subskrypcji. O, widzę, że tu dzwoneczek nieodhaczony, to trzeba odhaczyć oczywiście. Ale właśnie miałeś transmisję live. Powiedz bo ty jesteś aktorem doświadczonym, jak się czułeś w roli hosta takich nagrań na żywo? Bo tak naprawdę wszystko się może zdarzyć. Nie wiadomo, czy ludzie przyjdą, czy nie przyjdą, czy będą pytania, jakie będą pytania. Może coś się zepsuć. Z drugiej strony też, czy to jest tak, że pozwalałeś sobie na całkowity spontan, czy wszystko to najpierw sobie spisywałeś i ten twój live szedł według jakiegoś scenariusza? Jak to wyglądało? Nie, live to jest totalny spontan, tam miałem może z 3 jakieś pomysły w głowie mniej więcej, jaki głos użyć. Znaczy miałem tam napisane Kononowi, czy jakiś tam, kto tam był, Cejrowski był, te głosy, które gdzieś tam wcześniej oponowałem.
czasami gorzej, czasami lepiej, czy Mariusz Max Kolonko, kilka takich charakterystycznych głosów, no i wtedy jak sobie tylko zerknąłem na to, o, może teraz tym, może tamtym, no to właściwie takie narzędzia tylko podane, z czego mogę teraz skorzystać, a to, co się działo w trakcie, no to było już no, totalna improwizacja. Ludzie czasami podawali właśnie w komentarzach, żeby kupić to i tamto. Ja też też wcześniej gdzieś tam sobie zerknąłem na OLX-a i zapisałem parę takich rzeczy, żeby nie przedłużać też live'a, bo wiadomo, że to wyszukiwanie samo trochę rozciąga, żeby ludzie się nie nudzili. Miałem kilka aukcji gdzieś tam, przeważnie to były lustra, bo w lustrze coś się odbija i zawsze jest łatwo zaczepić kogoś o ten. Była taka seria tam, znaczy no taka forma, żeby kupować rzeczy, które się odbijają w lustrze, które ktoś sprzedaje i pytać właśnie o te rzeczy, czy ktoś nie sprzeda jakichś trampków, które tam leżą w pokoju, czy jakieś półki, kurtki, parasolki, bo na przykład mi się to podoba, a akurat ktoś sprzedaje lustro, ale tam się to odbija. No i to wiadomo, że gdzieś tam wcześniej sobie przejrzałem, o tutaj jest jakieś lustro, dobra, to sobie zaznaczę link czy coś. I w trakcie live, ale wszystkie jakby rozmowy czy coś, no to wiadomo, że to było na żywo i w trakcie tylko się dodawało albo zmieniało jakiś głos. Mnóstwo dobrej dla mnie zabawy. Ja się, wydaje mi się, lepiej bawiłem niż ludzie, którzy to oglądali. Później jak to skracałem, to tym bardziej starałem się wybrać te najbardziej zabawne momenty, żeby ten live, bo on trwał czasami godzinę, czasami do godziny 15-20, no i wybierałem takie do 20-15, ostatni ma chyba 30 minut live, bo już nie chciałem się skracać, bo uważałem, że tyle jest spoko śmiesznych rzeczy tam, że po co też to wyrzucać, a jak ktoś chce, to sobie cały obejrzy, jak nie, to fragment. No taka pierwsza przygoda z live'ami takimi właśnie improwizowanymi i myślę, że jest spoko, jak dla mnie. Mówię, dobrze się bawiłem, w trakcie tej całej pandemii też się działo, więc komuś, no i też ludzie, którzy tam się odzywali, byli pozytywnie nakręceni, sami też wchodzili w rozmowy, czasami sam się dziwiłem, ludzie pisali, o ustawione, kurczę, ile można tak gadać, a to ktoś naprawdę się i tam gdzieś otwierał pod względem jakiejś swojej historii czy coś, był kolega, znaczy gość jakiś taki w internecie, powiedziałem kolega, jakbym go znał, ale tak naprawdę to bym po prostu tak powiedziałem słownie, że to był ktoś, kto kupował, znaczy sprzedawał zdjęcia, nie, jakby określił się tam, ogłosił się na OLX-ie jako właśnie fotobudka, no i tam jako usługa właśnie fotobudki miał takie zdjęcia kogoś z wesela, jako takie właśnie sprawdzenie, jak to wygląda, a ja przedstawiłem się jako gość z tego zdjęcia, które tam jest na tej właśnie aukcji, no i że wtedy no nie powinno mi tam być, że było to wesele, na które się tam wkręciłem, wbiłem, jakby ja mu tak informowałem to i generalnie teraz jakby mam już takie rozkminki, że nie czuję się z tym w porządku i chcę, żeby to zostało usunięte, że albo przymazana twarz, że ja jestem tym gościem tam z brodą, który no tam się po prostu do ludzi gdzieś tam przyszedł, zjadł sobie i potańczył, ale nie był zaproszony na to wesele, nie? Albo też do fotobudki zadzwoniłem, pytając o to, jak było na tym weselu, które jest tam pokazane, te zdjęcia z fotobudki, bo byłem przyjacielem pana młodego i pokłóciliśmy się znaczy na wieczorze kawalerskim, ja go zamknąłem przez przypadek w escape roomie i on się tam zaciął i później no, zrobił mi awanturę, w końcu nie przyszedłem na to wesele, ale bardzo chciałem być i chciałem się dowiedzieć, proszę pana, skoro pan tutaj fotobudkę właśnie tam wystawiał, jak tam było, nie? Na tym weselu, nie? A on zaczął przez 15 minut, jak nie więcej, opowiadać właśnie o tym, co tam się nie działo, nie? Że i karetka była i pewnie jakaś tam awantura i ludzie tam po prostu i jakieś dziecko zostało pogryzione przez pszczoły. No. Dobra, nie biegnijmy w tym kierunku, bo pamiętaj o tym, że niedługo bliska ci osoba dała nam niewiele czasu, żebym mógł się z tobą rozmawiać, więc będę przerywał te bardzo ciekawe rzeczy, natomiast oczywiście jak będziesz miał ochotę taki anegdotyczny live zrobić, to koniecznie na Jelenie zapraszamy. Powiedz od strony technicznej, jak dużo jest pracy z przygotowaniem i przeprowadzeniem takiej transmisji na żywo? W jaki sposób ty to robisz? No,
10 minut gdzieś to zajęło. Jak widać, tam nie jest jakoś super to oświetlone. Mamy akurat z Sylwią, z żoną moją kochaną rzutnik tutaj zamontowany, panowie nam tutaj zamontowali, konserwatorzy, super. I opuszczałem tylko to w dół, tam jest białe tło, ustawiałem takie światełko. Fajne kupiliśmy właśnie na taki pierścień, on tutaj jest właściwie oświetlony, nie wiem, czy to nie spadło, coś takiego. Stawiałem to nad laptopem, żeby twarz trochę oświetlić normalnie i chwila, moment. Live jest fajne, nie? Pod takim względem, że to wiadomo, że to jest live, więc to nie musi super wyglądać, nie? Bo wiesz, ale bardziej mi nawet chodzi, a powiedz, czym nagrywałeś? To był aparat, to był telefon? Nie, to jest z laptopa wszystko. Okej, czyli kamerka To internetowa. jest mojej żony. No. Okej. I to jest tak, że po prostu wchodzisz na YouTubie, klikasz transmisja na żywo i to wszystko, tak? Nie montujesz żadnego studia, niczego nie miksujesz, tylko po prostu rozpocznij transmisję na żywo po prostu w tym miejscu. Tak, tam jeszcze ustawiasz sobie miniaturkę, która się robi jakby tam 3 sekundy czy coś na zdjęcie, to po prostu jakąś tam uśmiech czy coś się daje i później i opis i tytuł filmu też się w trakcie ustawia, to jest chwila, moment. Ja na przykład tutaj już jest poskracana, tak jak mówiłem wcześniej, wersja. W trakcie jakby, znaczy nie w trakcie, tylko jak się film już opublikuje, no to można to edytować w narzędziach YouTube'a, to też jest taki mini program, tam się wycina, znaczy można powycinać, ja poskracałem też, wybrałem po prostu te rzeczy, gdzie są żarty, a nie, że tam leję wodę i... Okay. A powiedz, czy widzowie czymś cię zaskoczyli podczas takiego live'a? Jakieś niespodziewane pytania lub nie wiem, ktoś na przykład dzwonił do ciebie w trakcie nagrania? Raz była sytuacja, że zadzwonił gościu, który wcześniej był wkręcony, albo nie, że ja do kogoś dzwoniłem, ktoś nie odbierał i później nagle odzwaniał, kiedy ja się już zżegnałem z widzami. I myślę, a dobra, odbiorę, jeszcze ktoś dzwoni. I wtedy na przykład wychodził taki jeden z lepszych żartów, nie? Co też widać było, że to jest totalnie, jakby widzowie widzieli, że to jest spontan, bo nagle ktoś odzwania i tym bardziej gdzieś to bawiło. A tak to no, widzowie gdzieś tam, ja też starałem się czytać co jakiś czas komentarze, nie żeby cały czas zerkać czy coś, bo wtedy gdzieś tam się rozprasza człowiek, czasami jakiś spam też się w ogóle pojawił, nie wiadomo skąd, jakieś tam ogłoszenia czy coś, a tak to po prostu widzowie, niektórzy fajnie też propsowali, to było bardzo miłe, też dziękuję, jeśli ktoś ogląda i oglądał wcześniej live, to też motywowało, a czasami ktoś właśnie podawał jakąś rzecz w trakcie jako rekwizyt, czy tam przyrząd, o który mam pytać, żeby pomóc w improwizacji. Albo w trakcie improwizacji ktoś dokładał, zapytaj o to i tamto, więc to było też fajne zadanie. Nie zawsze to wychodziło czy coś, ale też próbowałem w trakcie coś dołożyć. Planujesz kolejne transmisje na żywo na kanale? Nie wiem, na razie jakby gdzieś tam zapomniałem trochę o tym. Muszę bardziej docenić po prostu to, co mam, żeby gdzieś tak się bardziej znowu do tego wrócić, otworzyć się znowu, bo wymaga to jakiejś takiej chwili w ciągu dnia wyciszenia, żeby po prostu tę godzinę czasu poświęcić na coś, co no, mnie bawi, a nie wiem, czy większość widzów, bo jednak wiadomo, że są to mniejsze zasięgi, aczkolwiek nie ma co się też sugerować tym, ja też tak mówię, a sam kurczę się czasami sugeruję tymi wyświetleniami, a no, teraz dopiero ten rok jest takim rokiem, gdzie bardziej się to wszystko tam analizuje, docenia, dziękuję się Bogu za to, co się ma, no i przyszedł właśnie czas, żeby też wyluzować bardziej, nie? Że gdzieś ta marka jest okej, nie? Jakby też ostatnio nagrywałem fajny teledysk z panem Stefanem i z Rafałem, który nas nagrywał. Zajęło nam to parę godzin, a efekt będzie za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu chyba kolejny jeszcze tam inny film wejdzie, czy w tą niedzielę, ale było fajnie, jest teledysk, kurczę, coś takiego innego też, co rzadziej pojawiało na kanale. Jest trochę twoich widzów, którzy się chcieli przywitać. Siema Jeleń, witam. I Hakun Brodacz zadał niedyskretne pytanie, na które odpowiedź padło podczas poprzedniej rozmowy z Piotrkiem, więc na kanale Szukam Pracy znajdź proszę rozmowę z Piotrkiem i tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. Piotrek, powiedz mi tak, jesteś obecny na kilku platformach, YouTube jest tą główną platformą, czy ty dostrzegasz jakieś różnice, jeżeli chodzi o kontakt z twoimi widzami na Instagramie, na Facebooku czy na YouTubie?
Czy czujesz, że to jest ta sama społeczność i to nie ma znaczenia, gdzie się spotykacie? Zasięgowo to zupełnie się gdzieś tam różni. Społeczność raczej jest ta sama, bo też i gdzieś tam podobne pytania. Instagram jest taki bardziej osobisty, gdzieś tam ludzie faktycznie widać, że to są konta, nie jakieś czasami anonimowe, właśnie YouTube'owe, tylko są to ludzie, którzy też czasami może też coś tworzą, albo też jakieś swoje zdjęcia umieszczają. Raczej rzadko wchodzę sprawdzać, czy kto to jest, chyba że jest jakieś takie bardziej angażujące pytanie. No wiadomo, są to dużo mniejsze zasięgi, nie? I Instagram też jest, powiem szczerze, no nie jest prowadzony intensywnie, trudno mi się do tego gdzieś tam przekonać, a wiem, że dałoby się, że jakby mam ku temu predyspozycję, narzędzia, ale gdzieś tam mentalnie i nie jest to. Rozumiem, czyli to są wyczuwalne różnice. Moi drodzy, mam ostatnie 5 minut z Piotrkiem, więc jeżeli macie pytania, to śmiało. Proszę dawajcie znać w komentarzach. Piotrek, powiedz... O, dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór. Pozdrawiam Cię, Krysie, bo ogląda. Pozdrawiamy i prosimy o komentarz albo jakiś znak. To może, nie wiem, czy to w takim razie zmieniamy na wywiad z parą, tak? To jak się poznaliście? To za długo, ale ja chciałam zmotywować mojego męża do tego, żeby było ładniejsze tło i powtarzam to mu, że musimy przygotować ładne tło, ale no tak do końca no jest dobrze. No, nie słucham. Ale ładne tło to, czy to, które robi na live'y? Nie, no nie jest ładne tło. Takie nie wiesz, ale piękny obraz tutaj Sylwia namalowała. O, widzisz, a to go nie widać. Więc widzisz, o to chodzi. Zasłaniasz obraz, który namalowała żona. No, i tutaj przyjmuję kamerę. Okej. To Sylwia, powiedz mi, rozumiem, że też jesteś artystyczną duszą. Bardzo miło Ciebie poznać przez kamerę. Powiedz, jak to jest żyć w małżeństwie artystów? Super. Tutaj Hakun Brodacz pyta, czy zaczęła się wasza znajomość od pranka? Ten to normalnie ten albo ta? Nie. Nie zaczęło się od pranka. Nie znałam w ogóle Jelenich Jaj. To było takie śmieszne, bo ja robiłam taki film na rekolekcje, takie duże i tam trzeba było taki film reklamowy zrobić. I oni mówią do mnie, słuchaj, bo tam jeszcze będą jelenie jaja. Ja mówię, co? Myślałam, że te jaja robią. Mówię, jakie jelenie jaja? No i oni tam mówią, że no, że tak, że tam jakiś tutaj to, że arcybiskup zaprosił. Ja mówię, arcybiskup zaprosił jelenie jaja? W ogóle co to jest? No i zaczęłam oglądać filmy i tak się wkręciłam, że się zakochałam. Znaczy zakochałam się najpierw w tym humorze takim po prostu, nie wiem, czy coś przerwało, bo ja tu w ogóle nic nie widzę. Jak ja przyszłam, to przerwało. Nie jesteśmy, wszyscy Cię słyszą, cały świat Cię słyszy, słucha Waszej historii miłosnej, że YouTube'owi zawdzięcza Piotrek nie tylko karierę i pieniądze, ale też miłość swojego życia, więc to jest w ogóle historia. Naprawdę, po prostu jak zaczęłam to oglądać, to tak się wkręciłam i tak po prostu umierałam ze śmiechu i wszyscy tam znajomi, z którymi mieszkałam, to po prostu wiedzieli, że ja oglądam non-stop te jelenie jaja i wszyscy już jakby musieli oglądać ze mną. No i tak się zaczęła historia. To pięknie. A też teraz, kiedy już jesteśmy małżeństwem, uczestniczysz jakoś w pracach, w przygotowaniu filmów, scenariuszy, czy nie? Czy Piotrek trzyma to jako swoje terytorium, do którego... Większość pomysłów słyszy Sylwia wcześniej i dodaje też swoje. Jakby też żarty, które też tam są, sobie razem gdzieś tam czasami wymyślamy albo konfrontuję to i nawet przy montażu też Sylwia sprawdza, to jest śmieszne, to nie, to skróć, albo tego nie dawaj, zawsze jest takim pierwszym weryfikatorem, no i też dzięki temu mi jest łatwiej. Okej. To, co mi się wydaje, że jest śmieszne, nie jest do końca śmieszne i to też weryfikuję.
Ale no, w każdym razie chciałam powiedzieć, że Piotr naprawdę robi cały czas żarty i ja się czasem wkurzam już, bo nie wiadomo, kiedy żartuje, kiedy mówi prawdę, kiedy żartuje, kiedy mówi, no. I najgorzej chyba jest w tramwajach. Powiedz coś więcej. Słuchajcie, kiedy jest w tramwajach, to ja chcę na przykład, nie wiem, jak byłam w ciąży, to byłam czasami zmęczona, jadę tramwajem, a Piotr oczywiście, on normalnie, on nie może jechać spokojnie tramwajem, on po prostu zawsze coś robi. Albo krzyczy na cały tramwaj, albo śpiewa, albo udaje te przystanki, ale mówi inne przystanki, tym głosem takim tego lektora. No i generalnie wszyscy tam się albo odwracają i patrzą się, a ja jestem tak średnio, mimo tego, że przyszłam teraz, to ja tak średnio. Lubię, jak tak wszyscy ludzie się patrzą. I teraz jestem, no nie widzę tych ludzi, myślę sobie, że 3 osoby oglądają, to sobie gadam, ale gdybym widziała, ile ogląda, to już tak mniej. No, Jak jest 3000 albo 3 miliony, moja droga, teraz kiedy zrobiłaś takie przejęcie, to będzie, wiesz, będzie drama, będą analizy, będą szoty, bo są dymy na nudnym technicznym webinarze, są dymy, bo żona przejęła rozmowę. Fajny ten obraz, nie? Słucham? Fajny ten obraz, nie? Oczywiście, że piękny, moi drodzy, jest oczywiście dostępny na aukcji charytatywnej, na Allegro. Tak, nie? Będzie? Tak, możemy zrobić. Ale naprawdę, bardzo ładnie wygląda. To prawda. Jeden z pierwszych obrazów, więc... Słuchaj, to może w takim razie, jak się Piotrek zgodził, mówimy się na webinary dotyczące twojej kariery artystycznej. Bo rozumiem, że malarstwo i sztuka są ci bliskie. Tak. Sylwia jest fotografką i stylizacją. Też filmy z pasji. Okej, to porozmawiajmy. Ja wcale się nie dziwię, że słuchajcie, nagle wzrost oglądalności, chyba rozeszła się wieść po internecie, że coś dobrego się wydarzyło, nawet pojawiły się serduszka, więc bardzo się cieszę. Hejka. A, ktoś tu rzuca Hakun Brodarz, który życzy wam wszystkiego dobrego, mówi, że potrzeba więcej kontrowersji, nie wiem zupełnie, no dobrze, zaraz coś tu podkręcimy tę atmosferę, ale jeszcze jedno ostatnie takie poważne pytanie, i to jest pytanie, które i do Piotrka kieruję, ale też do ciebie, Sylwia, jako od całkiem niedawna małżonki, jak utrzymać motywację i koncentrację w pracy twórcy? Jak to jest, że po tylu latach Piotrkowi ciągle się chce? Rozumiem, że teraz też masz na to w jakiś sposób wpływ. Co zrobić, żeby po tych kilku latach, kiedy już na przykład tego zasięgu wielkiego nie ma, co zrobić, żeby się nie poddawać? Okej. No działać. Znaczy ja myślę, że jakby jeżeli to jest w człowieku, nie? Jeżeli naprawdę Piotr taki też jest, że on żyje tymi żartami na co dzień i czuje to cały czas, kiedy, nie wiem, wchodzi w jakąś interakcję, mimo tego, że jest spokojny człowiekiem na co dzień, to w momencie, kiedy czuje, że może być jakiś żart, może przeprowadzić, to od razu to robi. No to tak jest naturalne, nie? To tak naturalnie. Warto sobie też taką przerwę zrobić, nie? Tutaj akurat się udało, że nie ma już takiego, jak mówiłem, nie ma. To pandemia była takim trochę, czy tam jest, już nie wiadomo, była takim pretekstem, usprawiedliwieniem się od czegoś, co gdzieś prędzej czy później nadeszłoby, czyli od takiego zmniejszenia regularności, skupienia się na naszej właśnie rodzince, na tym, co jest ważniejsze. No ale jak jest ten oddech, to przychodzą inne nowe pomysły co jakiś czas. To było bardzo intensywnie, przez 4 lata praktycznie. Non-stop filmy się pojawiały, co tydzień czasu, czasami co 2, a teraz jest tak, że jest rzadziej, można sobie też na to pozwolić. Dzięki też super agentce i agencji Maltę, tutaj pozdrawiamy serdecznie. Jest fajnie i pod względem takim, żeby dać sobie ten oddech, odpocząć, co mówiłem, że teraz nagraliśmy taki z zajawki teledysk
nie myśląc już o tym, czy to będzie miało nie wiadomo ile wyświetleń, czy to musi być super zabawne, bardziej poszliśmy w taki kicz i dobrą zabawę z panem Stefanem też. To było fajnie. I zobaczymy też już wkrótce tego, bo to będzie na YouTube. Ale ja tu muszę jeszcze dopowiedzieć, że ja uwielbiałam te telefony, jak Piotr dzwonił, bo to była taka adrenalina. W ogóle podziwiałam go wtedy, że przed tym, bo on bardzo, bardzo krótko się właściwie w ogóle się nie przygotowywał do tych live'ów z tymi telefonami i to naprawdę no taki szacun, że Dziękuję Ci. że ktoś dzwoni i w ogóle nie wiadomo jak odpowie. No lubiłam to. My byliśmy tam w pokoju obok, ja z Judasiem i tak koło sobie oglądałam i sama się śmiałam. To naprawdę fajnie. Nie wiem dlaczego wcale nie miał takich dużych zasięgów jak żarty na ulicy, ale uważam, że to naprawdę było super. Trzeba się cieszyć, Także że... zachęcam Ciebie do tych, ja tylko będę oglądać. Pamiętajmy też o tym, że transmisje na żywo rządzą się troszkę innymi prawami, mają innego rodzaju promocje, innego rodzaju algorytmy i też czasami i też ta formuła jest też inna, one też są dłuższe, więc wymaga trochę... Super, nie? Na żywo, kurczę, takie żarty, ale no... A to ja zaryzykuję już troszkę kończąc, czy nie myśleliście o założeniu własnego kanału, takiego małżeńskiego, Jeleń i jego łania, czy coś w tym stylu? Porady małżeńskie dla młodych małżonków? Dla młodych jeleni. Raczej dla młodych jeleni. Jakiś między sobą jakichś żartów myśleliśmy, znaczy nie myśleliśmy, tylko sobie wymyślaliśmy dla Beki jakieś nazwy kanałów, czy co tam by się mogło dziać, ale nie, jakby wydaje mi się, że trzeba pójść dalej już, nie? Że jakby YouTube jest fajną platformą i warto gdzieś zaryzykować, już dalej gdzieś pójść, czy teraz... Pójść dalej, pójść do drugiego w kosmos. pokoju. Nie. Okej, słuchajcie, ostatnie pytanie, bo też ten... Też możemy powiedzieć, nie? Że będziemy działać pod względem filmowym i może YouTube też się przyczyni do tego, że będzie o tym chyba się obudził, Jonaś. To dziękuję bardzo, było bardzo miło. Dzięki, bardzo miło za tą wizytę niespodziewaną, zupełnie nieplanowaną. Słuchajcie, takie rzeczy się dzieją, jak są transmisje na żywo, dzięki temu wszyscy mogli się poznać Sylwię, żonę Piotrka, bardzo, bardzo, bardzo miło, bardzo zaskakująco i fajnie, ale Sylwia poszła i już oglądalność spada, więc będziemy powoli kończyć, ale tytuł dzisiejszego webinaru to 7 nawyków YouTubera. Starałem się gdzieś układając te pytania i to w głowie i troszkę przeprowadzić widzów według takich pewnych zagadnień tematycznych, ale czy mógłbym Cię, Piotrku, prosić o takie, jeżeli nie 7, to 5 porad z Twojego doświadczenia dla ludzi, którzy myślą o tym, żeby zacząć swoją przygodę z twórczością na YouTubie. Być może są artystami już, czy malarzami, czy rzeźbiarzami, pisarzami, a być może nie, być może po prostu interesuje ich praca YouTubera. Czy mógłbyś tak w kilku słowach coś skondensować i poradzić? Mi się złożyło, sekundę by to zajęło, tylko coś pobiorę, bo chodzi o to, że ja dziś pobiorę sobie to, co chcę pokazać. Dzisiaj byłem w szkole podstawowej i żeby trochę tak zainspirować dzieciaków, nie? I też z takiego fajnego też programu po prostu się spotkać, tam była klasa 20 osób, 6. klasa, czyli mieli po 11, bodajże 12 lat. 13 lat. 13? Tam mówili, że chyba 12. 6. klasa to 13. Tak? No to no już mam. I tam sobie ostatni zrobiłem prezentację taką dla nich. Oczywiście powiem szczerze, że ta prezentacja to tutaj by się bardziej przydała niż tam, bo tam to się najbardziej zajawili sztucznym gównem, które miałem w plecaku. Które były, po prostu pokazywałem czasami, jakie rekwizyty tam mam. Szukałem swoich okularów, których zapomniałem, żeby im pokazać, a które też chcieli zobaczyć. Zamiast tego wyciągnąłem sztuczne gówno. No ale też była fajna zabawa, więc już tutaj mam pobrane. Jest super. Jak zbudować kanał? To była moja prezentacja, taką sobie zrobiłem. Oj, się trochę odbija. Przeczytam szybko. Najważniejsza jest pasja, czyli to, co gdzieś tam
nas kręci, to co lubimy robić. Wyobraźmy sobie, gdyby nie było, pieniądze nie funkcjonowały, no to czym byśmy się zajmowali. No i jeśli chcemy to robić przed kamerą, no to najważniejsze jest, później kolejny punkt to jest autentyczność, czyli szczerze gdzieś tam staramy się nie udawać kogoś innego, tylko bardziej gdzieś do tego szczerze podchodzić. Autorytet, czyli ktoś, kto stworzył wcześniej podobne rzeczy, warto się czasami inspirować. Ja mówię o ludziach, którzy są tam starsi o 5, 10, 15 lat. Raczej nie są to nasi rówieśnicy. Bardziej to mówiłem wtedy do dzieci, żeby nie wybierali kogoś z tych takich młodszych idoli. No bo są to często osoby, które się albo wypalają szybko, albo mają później różne problemy czy uzależnienia przez te lajki, kliknięcia. No wiecie jak jest teraz na tych różnych platformach. Kolejny punkt to jest oryginalność, czyli coś, czego nie było, da się stworzyć poprzez łączenie, kompilację przeróżnych rzeczy. Przykładem ten nasz kanał, gdzie ukryta kamera nagle została połączona ze scenami filmowymi w tej serii Jeleniej Mafii, czyli fajna jakaś taka nowa seryjka. Kolejny punkt to jest planowanie, coś co ja bardzo o to dbałem, żeby wcześniej coś rozpisać, zaplanować, spisać pomysły. Większość w ogóle tam miałem z 5-4 zeszyty spisane czasami do końca, do połowy i powiem szczerze, że wypaliło tam jakiś procent z tego wypalił, nie wiem, 10, 15, 20% z tych na przykład żartów czy jakichś tam pomysłów siadł, był na kanale, ale to jest taka właśnie metoda prób i błędów, więc gdybym w ogóle tego nie zaczął, to nie byłoby pomysłu, tych dobrych pomysłów. Kolejny punkt to jest pomoc, warto się dzielić tym, co się ma, wchodzić w przeróżne właśnie nie tyle kolaboracje z innymi kanałami, bo jest to trudne, żeby znaleźć kanał, który będzie na tyle podobny, żeby przenieść trochę widzów, ale po prostu czerpać też od ludzi, nie? Co jakby dla mnie to jest coś, z czego się ciągle uczę i w czym nie byłem najlepszy, a może i nawet, kurczę, no nie wychodziło mi to, gdzieś wychodził na jaw jakieś takie przyzwyczajenie do polegania tylko na sobie, a co prowadziło później do różnych no, trudniejszych, gorszych momentów, ale dzięki temu, że byli właśnie przyjaciele, ludzie dookoła, mogłem się rozwijać i wzajemnie gdzieś właśnie się rozwijaliśmy, mieliśmy te przeróżne etapy, ale ważna jest pomoc ludzi też. Kolejny punkt to jest logo, grafika, no to warto zadbać o jakiś znak szczególny, właśnie jakiś taki rzucający się w oczy, czy właśnie jakąś nazwę kanału, czy miniaturki, czasami gdzieś tam chwytliwe, przyciągające uwagę. No niestety tak jest, że jak się wklei coś, co nam się czasami wydaje w jakimś takim czymś od serca, może mniej przyciągać to ludzi niż coś, co jest w tym takim myśleniu światowym chwytliwe i trzeba znaleźć jakąś taką swoją też drogę, wiadomo, w tym wszystkim i jakoś też pogodzić, żeby to też nie było wbrew sobie, nie? Żeby też nie wchodzić w jakieś clickbaity czy coś, może przez pewien etap, czy co. Nie mówię o jakiejś kontrowersji czy czymś, co no, to już jest totalnie krótkotrwałe, te różne kanały, które zyskują popularność na bazie manipulacji młodym widzem i jakimiś kontrowersyjnymi treściami i później konsekwencje tego są i w psychice i w jakichś przeróżnych właśnie problemach tych ludzi, czy rozpadów ich jakichś tam no, mentalnych i tak dalej. Kolejny punkt to jest montaż, sprzęt, no to o czym dzisiaj rozmawialiśmy przez cały praktycznie wywiad, przez całą rozmowę. Kolejny punkt to jest regularność, jedna z najważniejszych zasad, czyli publikacja na YouTube przynajmniej co tydzień, co 2 tygodnie. Jeśli już ta marka jest rozhulana, można sobie no, jakoś tak pozwolić na te rzadsze wrzucanie, co ja właściwie teraz jakby w taki sposób działam, że już te filmy nie są co tydzień. Kolejny punkt to jest agencja. Nie wiem, czy mogę jeszcze ten mówić, czy nie przedłużam tego? Jasne, jak najbardziej. Słuchaj, Może to jest twój czas. Myślę, że warto tutaj dokończyć, to jeszcze kilka punktów zostało, może się komuś to przyda, nie? To też nie jest dla mnie, ale chcę się tym podzielić po prostu. Kolejny punkt to jest agencja. No, czasami się same agencje zgłaszają, czasami trzeba gdzieś mailować, wysyłać. Jest kilkanaście, no może teraz jeszcze już więcej w Polsce, już teraz nie mam takiego rozeznania, ale ja akurat jestem w LiveTubie
Polecam serdecznie agencję, jesteśmy tam praktycznie od początku, mieliśmy przerwę, gdzie nie byliśmy w ogóle w agencji, ale później wróciliśmy, czy raczej zostaliśmy drugi raz zaproszeni, przyjęci i jest fajnie. Jest to ok. Duża agencja też, ale no ja, tak jak wspominałem, jakby u nas Marta Rządkowska jest niesamowita po prostu. Okres, który mamy z Martą, był tak dobry i dalej trwa, że no dla mnie to jest po prostu no super osoba. I kolejny punkt to jest widzowie, więc też warto mieć fajną też agencję. Czasami może popróbować, czy przejść z jednej do drugiej. Te umowy też wiadomo, to wszystko trzeba też uważnie śledzić, czytać. Kolejny punkt to są widzowie, no czyli jeden też z ważniejszych punktów. Widzów trzeba szanować, trzeba ich słuchać, ale też nie można ich słuchać do końca. Taki dysonans trochę, dylemat, czy sugerować się komentarzami, jeśli ktoś chce bardzo łaknie jakiejś serii, a jest tam, nie wiem, z kilkadziesiąt komentarzy tego typu, czy robić to, czy robić coś, co nagle tobie przychodzi do głowy i chcesz, a bardziej się tym czujesz, że bardziej się z tym spełnisz, a jednocześnie czujesz, że nie zaspokoisz widzów tutaj w jakiś sposób humorystyczny, nie rozbawisz ich na tyle. Warto gdzieś tam znaleźć jakiś taki złoty środek i słuchać bardziej siebie, tak szczerze powiem, nie? Że jednak ta intuicja twórcy jest dobra, jeśli gdzieś tam ma w tym doświadczenie, które też się zdobywa z latami i nawet jakiś taki oddech, który da się widzom poprzez jakąś inną kompletnie serię, czy różnorodność na kanale, która może w pewien sposób wybijać, nawet algorytm może źle działać, źle wpłynąć na wyświetlenia, według mnie jest ok, bo kanał, który gdzieś tam od początku prowadziliśmy w tak czasami różny sposób, miał jakieś swoje drzewo, tą ukrytą kamerę z okularów, te dynamiczne akcje na ulicy, przebijane czasami tymi filmami, sprawiał coś takiego, że ci ludzie tęsknili za tą główną serią, znaczy w sensie odczuwali tęsknotę, a gdyby dostali to na tyle gdzieś tam często, co później przepróbowałem, znaczy wspólnie, bo to gdzieś tam był pomysł wspólny, żeby przepróbować taką drogę, no to jednak gdzieś to zaczęło trochę się nudzić, powiem szczerze. Nie? Ja też jakby rozumiem to, że po 5-6 prawie, znaczy 5,5 latach funkcjonowania kanału część treści jakby no ma prawo się też znudzić i wymaga gdzieś tam jeszcze większej kreatywności, większej siły. No nie zawsze na to stać twórcy. Ja teraz jestem w okresie, gdzie tak jak mówiłem, nie jest to już moim priorytetem, nie? I cieszę się z tego, co mam, jakby nie działam tak, żeby tylko i wyłącznie sprawić radość widzom, chociaż bardzo ich szanuję, ale nie poświęcam już tego czasu tyle, co wcześniej poświęcałem, nie? Więc warto znaleźć jakiś taki złoty środek. Są różne też okresy, wiadomo, jakieś też przychodzi wypalenie, to jest normalne też, czy później jakieś próba powrotów. I też odnośnie widzów ja starałem się czytać część komentarzy, czasami dużo tych komentarzy czytałem, odpowiadałem na niektóre, pisałem, nawet rzadko przekopiowywałem odpowiedź, po prostu starałem się uszanować kogoś jako jednostkę i odpowiadałem w sposób gdzieś tam nawet czasami dziękuję, zwykłe wystarczyło, znaczy no było to miłe, nie? Jakby ja wierzę, że gdzieś ktoś poczuł się doceniony i wzajemnie też się poczułem doceniony przez widza. Hejty się pojawiają, to jest też bardzo trudne i to wymaga jakiegoś takiej trochę grubszej skóry, jakiegoś takiego no też i doświadczenia trochę. U nas ta szkoła teatralna też nas trochę wzmocniła wcześniej, gdzie ktoś ci non-stop mówił, że jesteś gorszy, znaczy nie mówił, ale sugerował bardziej, albo się czuło gdzieś jakąś atmosferę, że ja na przykład odstawałem od grupy, miałem trochę podgórkę, ale sam sobie trochę też na to zasłużyłem i po prostu no jak były te trudne chwile, no to się trochę to wzmocniło, później się przełożyło też to na YouTube, że ten hejt, no czasami wystarczyło, nie wiem, 15-20 pozytywnych komentarzy, jeden negatywny i ty się skupiasz na tym negatywnym. I to jest też normalne z jednej strony, ale warto naprawdę to traktować z dystansem, jakby nie wchodzić w jakieś konwersacje też, czy w odpowiedzi. Jest też narzędzie, które polecam. Ja mówię szczerze też, nie, że można taką osobę też ukryć, znaczy przyblokować po prostu. Też uznałem, że to jest dobre, bo gdyby ktoś taki przychodził, gdybyś miał na przykład jako aktor spektakl czy film i ktoś, znaczy bardziej spektakl, ktoś by przychodził po tym spektaklu i krytykował cię, to jakby drugi raz przyszedł
nie robił to w jakiś merytoryczny sposób, tylko bardziej właśnie jakiś wulgarny, no to nie słuchałbyś takiej osoby. I podobnie wydaje mi się, że powinno być na YouTubie, że jeśli uważasz, że ktoś hejtuje cię i nie robi to w sposób jakiś, po prostu robi to w sposób chamski, no to warto tą osobę naprawdę gdzieś tam przyblokować, usunąć, ukryć, wyrwać te chwasty, nie? Bo nie będzie to budować ciebie, nie? Tylko jeszcze będziesz się bardziej skupiał na jakichś szczegółach, czasami wchodził w jakieś porównywanie, co jest w ogóle najgorsze. No i tutaj sobie zapisałem takie cytaty, 3 dla dzieciaków dzisiaj, że każdy twórca zaczynał kiedyś jako amator. To też jest do wszystkich, do każdych z nas, że jak cokolwiek zaczynamy, no to wiadomo, że każdy zaczyna jako amator i nie ma. I kolejny to jest porównywanie, egoizm, perfekcjonizm zabijają twórczość, mówię to ze swojego doświadczenia. Porównywanie to jest no w ogóle coś bardzo złego. Nie polecam wchodzić często na inne kanały, sugerować się tym wszystkim, bo człowiek może gdzieś tam faktycznie się trochę zakompleksić. Egoizm, no to wiadomo, i perfekcjonizm, czyli wchodzenie w jakiś właśnie, że to musi być idealne, że to musi rozbawić tyle i tyle ludzi, albo po prostu być na tyle super zmontowany, tak pięknie wyglądać, czy być na tyle mądry, że po prostu będzie się wszystkim podobało, no to nie, no to każdy ma też inne poczucie humoru, czy inną potrzebę obejrzenia czegoś, że trafiamy do jakiejś danej grupy. Jak tam ta lista twoja? Bo to nie sądziłem, że aż tak się przygotowałeś. Powinniśmy byli od tego zacząć tak naprawdę. No to może się teraz akurat komuś przydało. Jest to jakiś taki prezent dla osób, które albo teraz weszły, albo zostały do końca, więc cieszę się bardzo, że mogłem to przekazać. No dzisiaj akurat właśnie dla dzieciaków w szkole. Pierwszy raz w ogóle byłem na czymś takim i podobało mi się, w sensie no cieszę się, że mogłem komuś pomóc. No i ostatni to jest, że nigdy nie jesteś sam, nigdy nie jesteś sama. Jeśli przyjdą jakieś trudne okresy, to a każdy pewnie gdzieś tam je ma, albo będzie miał, albo oby nie miał, ale jeśli będą, no to mogą przyjść takie myśli, nie? Że gdzieś tam jakaś taka samotność wchodzi w grę, że no, nie. Myślę, że jest to szczególnie istotne to, co teraz powiedziałeś, w sytuacjach, gdy nie idzie przez dłuższą chwilę, albo gdy idzie za dobrze, bo pewnie i ty, i ja znamy z rozmów z różnymi twórcami ten moment, kiedy wchodzi się już na jakiś wyższy szczebel i zaczynają twórcy odczuwać ogromną presję, że muszą coś robić. I znam przypadki, że to niektórzy się wykruszali, po prostu rezygnowali, inni szukali pomocy terapeutycznej czy psychologicznej, co też jest właściwą sytuacją, więc warto pamiętać, że nie jesteśmy sami i warto też dzielić się ze swoimi bliskimi takimi marzeniami o tym, że chcę zostać twórcą, chcę tworzyć, potrzebuję pomocy, potrzebuję wsparcia, czy merytorycznego, czy technicznego, czy też radzenia sobie z emocjami, czy także z widzami, z krytyką. Piotrze, ponieważ Sylwia zrobiła nam taką fajną niespodziankę, że się pojawiła, to żeby już nie zabierać wam wieczoru, będę się powoli żegnał, zerknę jeszcze tylko na komentarze. Ach, no proszę. Krystyna Lech. Żabko jest ciocia. Jest ciocia. Więc serdecznie pozdrawiamy serdecznie bardzo. Pozdrawiamy się bardzo. I wszystkim widzom serdecznie dziękuję. Moi drodzy, oczywiście zapraszam na kanał Jelenie Jaja. Ta nasza rozmowa to jest kolejny etap projektu Jak promować kulturę online. Więcej informacji znajdziecie w opisie. Ja tutaj jeszcze, Piotrek, na chwilkę Cię wyłączę. Ja się jeszcze nic ze mną nie rozłączę, chyba że chcesz coś powiedzieć do widzów. Dziękuję bardzo. No, cieszę się, że mogliśmy się gdzieś tutaj internetowo spotkać w taki wirtualny, trochę dziwny sposób, to jest, ale taki mamy czas, mamy taki świat, więc jak są takie narzędzia, można po prostu w jakiś sposób pomóc, no to tym bardziej się cieszę, że coś tam doradzić. Nie? Jeszcze raz wielkie dzięki, Piotrze. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, projekt nazywa się Jak promować kulturę online, czy właściwie już jest strona, wszystko znajdziecie w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania lub sugestie co do kolejnych gości, tematów, dajcie znać w komentarzach. Ja chcę tylko jeszcze dodać, że
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Narodowego Centrum Kultury. I tutaj muszę jeszcze dodać jedną małą informację. Projekt dofinansowano, to właśnie, i za co bardzo dziękuję, bo dzięki temu mogę ten projekt realizować i ten projekt trochę potrwa. Mam nadzieję, że uda się dzięki niemu kilku osobom znaleźć odpowiedzi na pytania związane z twórczością, z promowaniem swojej twórczości, bo nie chodzi tylko o to, że to są materiały skierowane do ludzi, którzy chcą być youtuberami na przykład, czy stand-uperami wirtualnymi, ale także na przykład do malarzy, pisarzy, czy innych artystów, którzy zamierzają swoją twórczość promować. Więc do zobaczenia, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!